Staram się, aby prace, które dla siebie i dla Was tworzę, były bardzo różnorodne. A dziś zupełnie coś innego. Delikatne pudełko przeznaczone dla freaka monsterowego. Jest tak oszczędne kolorystycznie, że monster namalowanych na wieczku praktycznie na zdjęciach nie widać, więc pokazuję na filmie, bo na żywo widać je świetnie. Świat jest piękny, bo każdego kręci co innego i na świecie są ludzie, których kręci coś innego niż deku. Niemożliwe, ale tak właśnie jest. I na przykład do takiej grupy, która uwielbia kwiaty doniczkowe, należy moja córka. My zbieramy stare słoiki albo butelki, a ona adoptuje kwiatki. Ktoś wyrzuci, a Majka przechodzi koło śmietnika, przygarnie, przytuli, weźmie do domu, a po kilku miesiącach ten kwiat wygląda po prostu pięknie. Widać, że jest szczęśliwy i jest w kwiatkowym niebie. I w świecie takich kwiatkowych frików monstera, a szczególnie monstera z białymi plamami, to taka wisienka na torciku. W jej świecie wszystko, co jest z monsterą, jest super. Uwaga, wracamy do filmu, bo tutaj ważny komunikat. Liście monstery odbiłam kalką, ale w miejscu, gdzie opierałam rękę, troszkę od kalki pobrudziło mi się pudełko. Pomyślałam, że nie szkodzi, że potem to zamaluję. A właśnie, że szkodzi, bo bardzo trudno jest zamalować kalkę, więc uważajcie, żeby niechcący nigdzie pudełka nie pobrudzić. Dopiero 4 warstwy farby pokryły ten brud. To jest zwykła biała konturówka reliefowa, błyszcząca, pięknie nadaje się do tej pracy. Bardzo się starałam, aby idealnie trafiać w linię, no ale nie zawsze wychodziło, zaraz Wam pokażę. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wygląda idealnie, to na drugi, gdy to oko przyłożymy, to widać, gdzie nie pojechałam po linii. Te babole także zamalowałam. Cały dół pudełka będzie jasno-zielony, ale to, co mi zostało z malowania dołu, zapakowuję w woreczek foliowy, bo potem ten kolor przyda mi się do malowania monster na wieczku. Środek oczywiście mogłam także pomalować tą samą zieloną farbą, ale pomyślałam, że pójdę na łatwiznę. Bo lazurem wystarczy przelecieć tylko raz, on nie robi zacieków ani zgrubień. Resztka farby z dołu pudełka oraz wybór kilku pędzli, bo nie wiem, którym najlepiej będzie mi się malowało. Listki na początku chciałam zostawić białe, ale potem pomyślałam, że dam tutaj taki wyjątkowo delikatny kolor, żeby był efekt takiej prawie akwarelki. Nie pokrywam ich kolorem równo, troszkę ciemniej jest przy brzegach i jasno w środku. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało. Konturówka biała jest błyszcząca i taka ma zostać, natomiast farba jest matowa, więc bardzo dbam, aby nie najeżdżać na konturówkę, bo wtedy ona będzie po pierwsze zielona, a po drugie matowa, a nie o to mi chodziło. Wyszło tak, chyba może być, bo kolor jest, a właściwie jakby go nie było. Żeby na bokach pudełka coś się działo, także odbijam monstery i je maluję. Myślę, że to fajnie wygląda i pasuje do całości. No i oczywiście w środku jeszcze jeden listek, ale tutaj zostaje już zupełnie biały. Konturówka na wieczku jest błyszcząca, to mi bardzo odpowiada, ponieważ wygląda elegancko. Natomiast boki nie mają konkurować z górą, niepotrzebnie się ta konturówka tutaj świeci, więc zamalowuję lakierem akrylowym matowym. Gałka oraz nóżki zamalowuję na biało białą farbą akrylową. Przyklejam klejem na gorąco i moje minimalistyczne monsterowe pudełko jest gotowe. Jeżeli chcecie komuś zrobić podobny prezent i wzór monster Wam odpowiada, to składając zamówienie napiszcie w komentarzu do zamówienia, żeby do paczki Wam dodać kalkę oraz ten wydruk monster. Oczywiście to wszystko dodamy do paczki bezpłatnie. No to już koniec. Jak zwykle linki do wszystkich produktów, które pokazywałam w filmie, znajdziecie pod wideo, czyli w opisie filmu. A ja zapraszam na kolejny film w kolejną niedzielę. Do zobaczenia!